Dolny Śląsk to bogactwo zabytków, pięknych kamienic, kościołów czy klimatycznych uliczek. Jednym z najciekawszych miejsc tego regionu jest Świdnica. To historyczne miasto o ponad 750-letniej tradycji. Miasto to zwane jest perłą śląskiego baroku. Przed wiekami było stolicą księstwa świdnicko-jaworskiego, słynącego z wyśmienitego piwa, pysznych pierników i tradycji kupieckich. W Świdnicy zrodziły się liczne konflikty religijne pomiędzy katolikami i protestantami, które zaowocowały dwiema imponującymi świątyniami: olbrzymią katedrą w gotyckim stylu i drewnianym kościołem pokoju. Architektura Świdnicy jest bardzo wartościowa, co wyróżnia miasto na tle innych metropolii o zabytkowych zabudowach. Możemy tutaj spotkać prawdopodobnie największe w tej części Śląska nasycenie baroku. Dowodem tego są liczne, bogato zdobione kamienice, jak i wnętrza kościołów. Ponadto na rynku znajdziemy przykłady mniejszej architektury barokowej, fontanny, rzeźby czy kolumny. Starówka miasta zdaje się nadal znajdować w średniowieczu. Cały zespół urbanistyczny centrum pozostał nienaruszony pomimo wielu wojen toczonych na tym terenie. Rynek pełen jest kolorów i wspaniałych kamieniczek wykonanych w różnych stylach architektonicznych, od renesansu po secesję. Jedną z najbardziej reprezentatywnych ulic w Świdnicy jest ulica Grodzka, prowadząca z rynku do Starej Baszty. Patrząc na budynki, ujrzymy mosiężne zdobienia kołatek i masywnych bram wejściowych, a nad nimi fantazyjnie zdobione portale i balkony. Panoramę całego Starego Miasta można zobaczyć z tarasu widokowego, niedawno odbudowanej wieży ratuszowej, która wróciła do rynku po 45 latach i stała się dumą miasta. Każdy zainteresowany i ciekawy historii regionu może odwiedzić znajdujące się w ratuszu Muzeum Dawnego Kupiectwa. Przed wejściem zobaczymy ławkę z pomnikiem Marii Kunic, świdnickiej astronomki. Ulicą Długą dojdziemy do Katedry Świdnickiej. Jej ponad 100-metrowa wieża góruje nad miastem. Ogromna budowla powstała w stylu gotyckim. Rozmach i charakterystyczne, bogato wystrojone wnętrza zadziwiają zwiedzających. Nawa główna ma 71 metrów długości, 10 metrów szerokości i 25 metrów wysokości. Katedra jest świadkiem burzliwych dziejów Świdnicy, jednak w przeciwieństwie do większości zabudowy nie miała tyle szczęścia. Ukończona około 1525 roku, spłonęła w tragicznym pożarze już 7 lat później. Pożar przez przypadek wywołał wójt Franciszek Glogisz, kiedy znajdował się na wieży katedry. Jego lekkomyślny występek został ukarany śmiercią. Dopiero 3 lata po tragedii przystąpiono do odbudowy, a ta z licznymi dodatkowymi przebudowami trwała praktycznie do końca XX wieku. W międzyczasie kościół przechodził z rąk do rąk, stając się m.in. siedzibą luteranów, jezuitów, a od 1946 roku ponownie kościołem katolickim, w 2004 roku podniesionym do rangi katedry. Warto wspomnieć, że niedaleko katedry zobaczymy bardzo dobrze zachowaną, późno-renesansową kamienicę pod Bykami. To obowiązkowy punkt turystycznej wycieczki po Świdnicy. Nieprzerwanie od XIX wieku działa w niej apteka. Świdnicki Kościół Pokoju to wyjątkowa na skalę światową świątynia, która wpisana została na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Obiekt wykonany jest jedynie z drewna, gliny, piasku i słomy. Stoi w centralnym miejscu Placu Pokoju, gdzie wśród starodrzewą sąsiadują ze sobą XVII i XVIII-wieczne zabytki. Został on wzniesiony na planie krzyża w technice szachulcowej opartej na drewnianym szkielecie wypełnionym masą z gliny i słomy.
Liczący 1000 m² kościół mógł pomieścić 7500 osób. Świątynia powstała w wyniku podpisania pokoju westfalskiego kończącego wojnę 30-letnią. Cesarz Ferdynand III Habsburg, zobowiązany przez protestancką Szwecję, zezwolił ewangelikom na wybudowanie 3 kościołów w Jaworze, Głogowie i Świdnicy. Kościół, który znajduje się przy Placu Pokoju, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów nie tylko z Polski, ale także z całego świata. Bogate wnętrza świątyni, zdobnicze szczegóły, to wszystko sprawia ogromne wrażenie. Powyżej 2 rzędów ławek znajdują się bogato zdobione empory, które biegną na kilku poziomach. We wnętrzu kościoła dominuje drewniany ołtarz główny oraz ambona. Kościół rozrastał się przez 3,5 wieku. Obecnie prowadzi do niego 27 wejść. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!